Cześć, mam na imię Julita i zapraszam Cię do obejrzenia mojego nowego vloga dziewiarskiego. Aktualnie mam ukończony jeden projekt i dwa w trakcie. Moim ukończonym projektem są You Silly Goose Socks od Stone Knits. Nie wyszły może idealnie, ale jestem z nich i tak bardzo zadowolona. Czy Wy też tak suszycie skarpetki? Dajcie znać w komentarzach, na jakich najdziwniejszych przedmiotach użytkowych wieszacie swoje blokery z gotowymi skarpetami. Przyjrzyjmy się im bliżej. Zrobiłam je dla siebie na rozmiar 37 i akurat wyszły 3 rządki na cholewce i 3 rządki gąsek na stopie. Tak jak mówiłam, nie są idealne. Proszę bardzo, tutaj dziura. Dalej mam problem z łączeniem pięty, ale przy takich żakardowych skarpetkach w ogóle się tym nie przejmuję. Włóczka to jest Drops Fable w kolorze czarnym, ecru i różowym, a nóżki i dzióbki to są jakieś resztki pomarańczowej włóczki z innych projektów. Czas na spacer i zakupy. Na sobie mam Cloud Sweater od Petit Knit, wykonany z włóczki Alize Lana Gold Classic. Tutaj też mam na sobie Cloud Sweater od Petit Knit z tej samej włóczki, Alize Lana Gold Classic. Mam wrażenie, że jest ona nie do zdarcia. To jest już mój trzeci sweter, ten brązowy. Ten oliwkowy, który widzicie, to jest pierwszy, który mam już od kilku lat i uwielbiam go, po prostu uwielbiam. Małe porządki na biurku i zabieram się za nowy sweter. Powiedzcie, czy Wy też tak macie? Zanim zaczniecie nowy projekt, to musicie posprzątać swoją przestrzeń roboczą?
Nowy sweter będę robiła z mieszanki merino z akrylem i w zasadzie są to dwie włóczki. Ta pierwsza, taka tweedowa, to jest 100% merino, a druga, jednolita, to jest mieszanka merino z akrylem. Obie kupiłam na Facebooku na jednej z grup, gdzie sprzedaje się włóczki na szpulach. Jeżeli chodzi o wzór, to mój wybór padł na Perfect Basic Sweater od Lana Dani, ukraińskiej projektantki, którą możecie znać również z YouTube'a. A tutaj inspiracje, które towarzyszyły mi przy wyborze tego wzoru. Bardzo długo zastanawiałam się nad wyborem projektu. Zależało mi na tym, żeby ten sweter w warkocze miał jak najprostszą konstrukcję, żeby był taki mega basicowy i z dosyć cienkiej włóczki. Serdecznie zachęcam Was również do pozostawienia pod tym filmem komentarza, lajka i udostępnienia go swoim znajomym i obejrzenia mojego tutorialu na super prostą chustkę ściegiem francuskim z efektownym wykończeniem. Póki co praca nad swetrem idzie mi bardzo sprawnie. Do wzoru pisanego dołączone są też dwie wideoinstrukcje dostępne na YouTubie. Tutaj mam już też panel lewego ramienia skończony. Spotkałam się z kilkoma nieścisłościami, jeżeli chodzi o wzór, ale nie było to nic takiego, czego w miarę doświadczona dziewiarka nie rozgryzłaby sama. Drugie ramię też już jest gotowe. Można łączyć dekolt. Przedni panel z powrotem też już mam skończony. Mogę już łączyć sweter pod pachami i teraz już zostanie tylko praca w okrążeniach. Jest to zdecydowanie projekt stacjonarny, nie zabieram go nigdzie ze sobą. Ze względu na to, że mam tutaj szpulę i dwa ciasteczka dosyć duże. Jest to 5 nitek
z czego te tweedowe, te, które wychodzą tutaj z ciasteczek, które widzicie z przodu, strasznie się czepiają siebie i strasznie się plączą, więc cały czas muszę je wyrównywać, pilnować, żeby naprężenie było takie samo. W związku z tym mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o włóczkę, to przyjemność z dziergania tego projektu określiłabym raczej na 5 na 10. Dodatkowo wydaje mi się, że to merino nie jest zbyt dobrej jakości. Strasznie się sypie i ma bardzo dużo takich grubych, bardzo kłujących, sztywnych włosków, jeżeli chodzi o strukturę. Także jestem bardziej niż pewna, że nawet po praniu i płukaniu w odżywce do włosów ten sweter będzie gryzł. Zdecydowanie. Na pewno drugi raz nie wybrałabym tej kombinacji włóczek, ale chciałam zużyć to, co zalegało mi w szafie od 2 lat. No i połączenie kolorystyczne bardzo mi się podobało. Dwa tygodnie później korpus swetra jest gotowy. Także przełóżmy oczka na linkę pomocniczą. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Mam tutaj 5 nitek włóczki, które muszę przepchnąć na tą linkę. No właśnie. Zdecydowanie powinnam była wybrać cieńszą linkę do tego projektu. Tą kupiłam w zestawie kilka lat temu w jednym z duńskich sklepów. I do takich włóczek grubszych, które nie rozwarstwiają się zbyt łatwo, jest ona super. No ale tutaj jednak się nie sprawdziła. Na tym etapie sweter jest dość obcisły, także liczę na magię blokowania i na to, że włóczka, kiedy się zrelaksuje, da mi bardziej oversize'owy krój. Bo pole do popisu, jak widać, ma. Czas na nową włóczkę.
kupiłam Drops Nepal w kolorze brązowym na Lume Pullover. I kilka motków Drops Bell w błękitnym kolorze. Jeszcze nie zdecydowałam dokładnie na jaki projekt, ale mam kilka topów na myśli, na przykład Bea Top od Petit Knit, Cora Top od Lenit, Sabai Top od Susan Miller, Cloud Top od Petit Knit i kamisole numer 10 od My Favorite Things Knitwear. Skłaniam się raczej ku projektom od Petit Knit, no ale dobra, zróbmy najpierw próbkę i wtedy zdecyduję. Ostatecznie wygrał Cloud Top ze względu na swoją szerszą niż pozostałe topy linię ramion, sposób wykończenia i luźny krój. Dodatkowo postanowiłam mierzyć czas wykonania tej bluzki i w następnym vlogu zobaczymy, ile ten projekt zajął mi czasu.
Chciałam się również podzielić z Wami moim ulubionym ostatnio serialem, Ta inna siostra Bennet. Jeśli tak jak ja lubicie Jane Austen, to zdecydowanie polecam. Cały on. Niecierpliwy i impulsywny. Polecam Wam również pełen pięknych widoków, spokoju i dobrego humoru podcast We Need Daily, gdzie Sophie i Wilson opowiadają o swoich przygodach dziewiarskich z różnych pięknych miejsc Europy. Jest to na chwilę obecną mój ulubiony podcast dziewiarski. So there was over 30 stitches in the body difference between the first size and the third size. So you've now casted on an additional 16 stitches, which isn't 30 something stitches. So you're kind of halfway there. But like you said, when we block it, I'm hoping your 14 stitches in 10 centimetres will stretch out to 13 stitches in 10 centimetres. Video will be up after your birthday, so Yeah. it doesn't really matter, does it? And the trip to Annecy is kind of my birthday. You booked all the campsites in advance and you organised what we're doing, so yeah,
Very excited. Should be good, and there's a yarn shop there, so we'll visit that. Yeah, true. So that's my birthday cast on, which I thought was fun. Okay. Should we do some questions? Yeah, that was a lot of knitting. I wrote Yeah. some notes about something, so let's have a look. Oh, I don't actually have any notes. Wybrałam rozmiar M dla siebie i robię ten top na drutach 4 mm. Myślę, że to jest dobry teraz czas na to, żeby sprawdzić, jak mi idzie. Yeah, it's amazing. Przerobienie całego tylnego panelu i praktycznie całego przedniego panelu do łączenia pod ramionami zajęło mi nieco ponad 4,5 godziny. Myślę, że to jest bardzo dobry czas. Przerobię jeszcze kilkanaście rzędów tej z powrotem, tak żeby połączyć oba panele i przymierzę. Myślę, że wybrałam dobry rozmiar i bluzka będzie leżała idealnie. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego filmu do końca. Zachęcam Was do komentowania, zasubskrybowania mojego kanału, do obejrzenia moich poprzednich filmów i do zobaczenia w następnym vlogu.